Merhaba, dzisiaj kolejny filmik ze wschodu Turcji. Dzisiaj, tak jak zapowiadaliśmy w poprzednim filmiku pogadankowym, będzie temat religii w naszym związku. No i musimy zacząć od początku. Jakiego jesteśmy wyznania? Ja jestem muzułmaninem. Ja jestem chrześcijanką, katoliczką. No i teraz pojawia się pytanie, czy muszę przechodzić na islam? Jak to jest? No nie musisz przyjść na islam. Nie ma tak obowiązek. W ogóle w islamie nie ma zmuszania, że jak ktoś nie jest chętny, to i tak nic nie da, jak zmieni religię. Więc nie musi osoba zmienić religię, jak po ślubie muzułmanina. Tak, żeby ktoś był prawdziwym muzułmanem, no to musi sam chcieć. Musi zmienić tą religię z własnej woli. No bo jeżeli teraz Nuri mnie zmusi do tego, ja tak naprawdę nie będę tego chciała i zmienię tą religię pod przymusem, no to i tak to się nie będzie liczyć w żaden sposób, bo w sercu będę miała coś innego. O to chodzi, więc no absolutnie nie ma czegoś takiego, nie wiem skąd się bierze taki stereotyp. No może są takie osoby, które próbują zmuszać do zmiany religii. Może są, ja nie mówię, że Tak. nie, ale w naszym przypadku tak nie jest. Nuri absolutnie czegoś takiego ode mnie nie wymaga i gdyby coś takiego ode mnie wymagał, to ja bym za Nuriego za mąż nie wyszła. I dziewczyny, jeżeli jesteście w takim związku i on was próbuje zmienić, próbuje was zmusić do zmiany religii, no to powinna wam się zapalić jednak czerwona lampka i powinniście się trochę zastanowić, czy na pewno warto w ten związek wchodzić, bo moim zdaniem to jest osobista sprawa każdej osoby i nikt nie powinien się w to mieszać. Jeżeli coś takiego u was się dzieje, to uważajcie. No, Prawda? Tak, zgadzam się. I w naszym związku my do siebie tak nie wtrącamy. To jest prywatna sprawa, tak indywidualna sprawa. Każdy robi co chce, każdy wierzy co chce i tak jest w naszym związku. Tak, i ja zawsze się przy okazji tej historii odnoszę do tego, co mówi twoja babcia. Twoja babcia zawsze mówi, że później jak umrzemy, to sami zostaniemy i nikt nie będzie się za nas tłumaczył. Dlatego też na tym świecie no nie można się do nikogo wtrącać, no bo każdy odpowiada za siebie. To jest prywatna nasza sprawa i też chciałam tutaj zaznaczyć to, że dla mnie, jak ktoś tak się pyta, a jakiego jesteś wyznania, a jaka jest u ciebie religia, to jest takie trochę mimo wszystko nie do końca odpowiednie pytanie moim zdaniem. Nie wiem, to jest tak prywatna sprawa. No są takie pytania, których po prostu się ludziom nie zadaje i to jest moim zdaniem jedno z takich pytań. No ale rozumiem, że skoro otworzyliśmy taki kanał i opowiadamy trochę o sobie więcej, to jest sprawa, która was interesuje, dlatego też chcemy w tym filmie na wszystkie te pytania odpowiedzieć. Ale normalnie na co dzień raczej nie pytajcie innych osób, jakiego są wyznania. Naprawdę to jest dość nieuprzejme. No więc tak, jak to wygląda u nas na co dzień w związku? No bo są dwie różne religie w tym domu. No my tak bardzo nie jesteśmy religijni, ale jak coś jest, jakaś okazja czy coś, to szanujemy i każdy robi to, co należy. I traktujemy do siebie też tak szacunkiem, nie wtrącamy, tak jak mówiłem. Tak jest. Na co dzień, no tak jak powiedział Nuri, nie jesteśmy jakoś bardzo religijni i u mnie to tak wygląda tutaj. Nie mam żadnego aktywnego kościoła w pobliżu, do którego mogłabym chodzić w niedzielę, więc do kościoła nie chodzę. Ale w momencie, kiedy jestem w Polsce, też raczej do kościoła nie chodzę z różnych przyczyn, z różnych poglądów moich osobistych, o których nie będę teraz opowiadać. Także no tutaj no nie mam też kościoła, ale nie jest to dla mnie jakiś wielki problem. Jeżeli chodzi o Nuriego, oczywiście na pewno o tym wiecie, że muzułmanie powinni się modlić 5 razy dziennie i że na modlitwę wzywa ezan. Na pewno pokażę wam na jakimś filmie, jak to brzmi, na pewno nakręcę film o tym właśnie, jak to jest z tym ezanem, jak wygląda modlitwa w meczecie i co powinno się ubierać wchodząc do meczetu, nawet jeżeli chcecie go tylko zwiedzić. Więc to będzie osobny film, także na tym tutaj zakończmy i przejdźmy może do świąt. No bo czy jesteśmy religijni, czy nie jesteśmy, no to święta obchodzimy. I jak to wygląda? Oczywiście obchodzimy i moje święta, i Nuriego święta, czyli mamy 4 święta w roku. Tak.
I Nuri, opowiedz, jakie są Twoje święta. No na przykład niedługo będzie Ramadan. Ramadan to taki miesiąc, 29 dni pościmy i potem po Ramadanie jest święto, że normalnie jedzenie jemy. I post wygląda tak, najpierw o tym powiem. W nocy wstajemy, koło drugiej, koło trzeciej, zależy na jaki czas trafimy, bo Ramadan co roku przesuwa 11 dni do tyłu. I w nocy zjemy jedzenie, no jakby intencję robimy tak do Boga, że chcemy pościć ten dzień i potem dzień się zaczyna, normalnie możemy i musimy funkcjonować. Nie może być tak, excuses. Wymówki. Wymówki nie mogą być. Normalnie ludzie chodzą do pracy, wszystko i nic nie można jeść, nic nie można pić. Tylko jak słońce zachodzi. Jest wtedy wielka kolacja, się nazywa iftar i wtedy można jeść już. I zawsze iftar zaczynamy albo z daktylem, albo z oliwkami. I potem wodę pijemy, bo cały dzień nie piliśmy nic i nie jedliśmy. I zawsze jemy tak coś lekkiego, żeby nie było od razu tak, bo cały dzień pusty żołądek, a potem nagle wiadomo. I tak leci cały miesiąc, potem 3-dniowe święto jest. Na święta zrobimy desery, słodycze i jakieś różne jedzenie. I potem odwiedzamy cmentarz i rodziny odwiedzają. Na przykład dzieci chodzą do rodziny albo dzieci przychodzą po domach i dostają cukierki albo pieniędzy, tak kieszonkowo, taka tradycja. I co jeszcze robimy w te święta? Rozdzielamy wszystko to, co mamy, jedzenie i zaprosimy gości, tam zjemy razem wszyscy, siedzimy przy stole i pogadamy. Takie są święta, Ramadan. A dlaczego w ogóle pościcie? Pościmy, żeby pokazać Boga, że jesteśmy słabi i czcimy do Boga. Chcemy pokazać, że jesteśmy Jego servants. Poddanymi. Jesteśmy Jego poddanymi. To jest taki czas, żeby poczuć, jak ktoś nie ma chleba, jak ktoś jest głodny. No wtedy wiadomo, współczujemy, jak to jest cały miesiąc. Dodatkowe, pościć to jest bardzo zdrowo. Eksperci mówią o tym. Umierają różne Komórki. komórki i ciało wtedy to wszystko rzuca i od nowa buduje. Na przykład taki plus. I cały rok, zawsze 11 miesięcy zjemy tak wszystko, pakujemy codziennie. I taki jest miesiąc do odpoczywania. Moim zdaniem też żołądek, jelita, wszystko odpoczywa tak. To jest też zdrowo i tyle. Ale chyba nie wszyscy muszą pościć, nie? No jak jest kobieta w ciąży, to nie musi pościć. Dzieci nie muszą pościć. Starsi ludzie chorzy. W islamie tak. Można mieć wymówki na przykład w ciąży, chory. Jak ktoś nie może fizycznie albo nie wiem, coś ma. Kobiety jak mają miesiączkę, to też tak wymówka. Takie rzeczy. No i oczywiście to nie jest też tak, że w czasie Ramadanu cała Turcja pości. Znaczy jest dużo osób naprawdę bardzo religijnych, ale jest też dużo osób, które trochę bardziej tak na luzie do tego podchodzą i nie poszczą po prostu. Szczególnie to widać na zachodzie Turcji i w ogóle w miejscach turystycznych. Pewnie się zastanawiacie, akurat teraz Ramadan wypada już niedługo w maju i pewnie są wśród Was osoby, które w tym czasie jadą do Turcji na wakacje. Pewnie może się trochę obawiacie, jak to będzie wyglądało, czy to będzie na Was wpływało. Absolutnie nie. Turystów to w ogóle nie dotyczy i w takich miejscach turystycznych w ogóle nawet za bardzo nie będzie widać, że Ramadan jest. Normalnie będą restauracje otwarte i tak dalej. I też pewnie pytanie, czy ja poszczę. Ja nie poszczę w Ramadanie, bo to nie jest moja religia, nie mam takiego obowiązku. No ale też oczywiście tutaj na wschodzie Turcji mieszkamy, tutaj jest akurat trochę bardziej konserwatywnie i większość ludzi faktycznie pości. W ciągu dnia restauracje są zamknięte, nikt publicznie nie je, więc też ja tego nie robię. Nie jadę do miasta i na oczach poszczących ludzi nie piję teraz wody albo nie jem, bo trzeba trochę jednak okazać szacunku. Mi by było głupio, wiedząc, że oni, dla nich to jest trudne, a ja tutaj na ich oczach
No nie robię tego i też staram się nie jeść i nie pić przy Nurim, chociaż Nuri twierdzi, że jemu to nie przeszkadza. No ale no mówię, ja się głupio czuję, więc po prostu jem sobie, piję sama gdzieś tam, żeby nikomu nie przeszkadzać tym. A później wieczorem razem jemy tą kolację iftar, o której wspomniał Nuri. I też Nuriego budzę w nocy właśnie przed wschodem słońca, żeby wstał i zjadł, bo jemu czasem nie chce się wstać, ale później wiem, że jest mu trudniej, dlatego staram się go obudzić. No i tak to wygląda, jeżeli chodzi o Ramadan. Post przez miesiąc, później 3 dni świąt, wtedy jest wielka uczta i spotkania rodzinne. I ja wtedy biorę udział w tych świętach właśnie w taki sposób, że no, odwiedzamy rodzinę razem i jemy razem te wszystkie wspaniałości. I tyle. A później jeszcze są drugie święta. To się nazywa Kurban Bayram, czyli no, zabijamy zwierzęta. Znaczy tak to podchodzi od tego historia Abrahama i syna jego, tak? Tak, Abraham miał poświęcić swojego syna. W ostatniej chwili Bóg powiedział, że nie ma syna zabijać, tylko poświęcić baranka. No i właśnie wy poświęcacie zwierzątka dla Boga. Tak jest. Jak to wygląda w praktyce? No 4 dni trwają. Zawsze 2 miesiące później od Ramadanu. To też wycofa tak 11 dni do tyłu, tak jak Ramadan. I pierwszy dzień zawsze ludzie poświęcą zwierzęta, tak? No ale jak to wygląda? Zabijają zwierzęta na podwórku przed domem? Nie, są miejsca do tego. Kiedyś było tak, ale teraz są miejsca bardziej tak modernizacja jest i są modlitwy różne, wiadomo, tak po prostu nie zabijają. Według islamu wszystko trzeba robić. Imam powinno być, może być weterynarz albo rzeźnik i to jest tak, zamykamy oczy zwierzęta też, bo nie pozwolimy im, żeby zobaczyli. Czyli zwierzę nie może cierpieć i nie może się bać. No właśnie, zwierzę nie może cierpieć i nie może się bać. Wszystko musi być tak bez cierpienia, tak. Zwierzęta bez bólu, tak. Oni wiedzą, że będzie takie coś, ale trzeba to robić delikatnie. Czyli tak, albo można kupić zwierzę i zabrać je do tego miejsca i tam rzeźnik to zwierzę zabija i oddaje tej osobie już gotowe mięso, albo można kupić już od rzeźnika gotowe mięso. Tak jest. I też dzielicie się tym mięsem, prawda? Tak, powinniśmy się dzielić z ludźmi, którzy nie mają mięsa albo są biedni. I to jest tak, zawsze wszyscy ludzie tak dostają mięso. Podczas tego święta nie ma żadnego domu bez mięsa. To jest bardzo fajnie, tak? A jakie to mięso na przykład może być? Najczęściej jakie to mięso jest? Najczęściej barany, kozy, krowy. Oczywiście wiadomo, w Turcji nie jada się wieprzowiny. Jest to też związane z religią, ale też myślę, że Turcy po prostu nie są do tego mięsa przyzwyczajeni. I tak jak Ty przyjechałeś do Polski, Tak. to co? Wieprzowina, co myślisz o tym mięsie? No, śmierdzi dla mnie. Może dla Polaków nie, ale to jest od przyzwyczajenia, tak. Ja całe życie nigdy nie miałem wieprzowiny, tak. Dlatego mój nos nie jest tak przyzwyczajony. No i to tak samo jest dla mnie właśnie, jak ja uczęszczam w tych świętach, o których teraz Nuri opowiadał, to mi jest ciężko, bo ja nie jestem przyzwyczajona właśnie do baraniny. Dla mnie baranina śmierdzi. Brzydko pachnie. Może nie mówmy aż, że śmierdzi. No nie jestem przyzwyczajona. Ja ogólnie nie jem za bardzo mięsa, więc te święta są dla mnie dosyć trudne, bo wszędzie jest mięso. Ale na szczęście Nuriego rodzina już się przyzwyczaiła do tego, że ja za mięsem nie przepadam, więc zawsze coś tam dla mnie przygotują z warzywami albo z kurczakiem, żebym jakoś te święta przetrwała. No dobrze, to tak wyglądają święta, jeżeli chodzi o islam. No i obchodzimy też oczywiście moje święta, na tyle, na ile się da to zrobić. Wiadomo, Polacy wiedzą, jakie to są święta, ale mam też tutaj widzów z Turcji, dlatego trochę opowiem. Mamy święta Bożego Narodzenia, które po turecku nazywają się Noel, tylko muszę tutaj dopowiedzieć dla osób z Turcji, bo wielu Turków myśli, że Noel
I Yılbaşı, czyli Sylwester, to jest to samo. W Turcji może to tak trochę wygląda, bo jeżeli ktoś chce tą tradycję celebrować, mieć w domu choinkę, wręczać sobie prezenty od świętego Mikołaja i tak dalej, to robi to właśnie w Sylwestra. Ale w Polsce tak nie jest. W Polsce święta Bożego Narodzenia zaczynają się 24 grudnia, wtedy jest Wigilia i później mamy pierwsze święto i drugie święto, a Sylwester jest tydzień później i to są zupełnie osobne rzeczy. Święta Bożego Narodzenia, czyli Noel, to są święta związane z religią. Świętujemy to, że urodził się Jezus. Sylwester to jest święto zupełnie niezwiązane z religią, po prostu cieszymy się, że przychodzi nowy rok i bawimy się, jest huczna impreza, są fajerwerki, pijemy szampana i tak dalej i to jedno z drugim nie ma w ogóle nic wspólnego. Ale jak wyglądają święta Bożego Narodzenia obchodzone przeze mnie tutaj na wschodzie Turcji, to ja opowiadałam w jednym z filmów, więc tutaj nie będę już do tego wracać. Możecie sobie po prostu ten filmik obejrzeć, gdzieś tutaj będzie link. No ale też mamy drugie święta, Wielkanoc, po turecku Paskalia. Tak? Tak, Paskalia. Wielkanoc to z kolei święto, do którego w ogóle nie ma odnośnika w Turcji. Absurdalne coś to jest dla Turków, bo w islamie muzułmanie wierzą, że Jezus Chrystus nie zmarł na krzyżu, tylko był od razu wzięty do nieba. No a my, chrześcijanie, wierzymy, że Jezus zmarł, a później zmartwychwstał. I to są właśnie te święta, wtedy to świętujemy. To jest chyba ta największa różnica między naszymi religiami. No i jak to wygląda w Polsce? Wiadomo, idzie się w sobotę do kościoła poświęcić część jedzenia, które będziemy jeść w niedzielę na śniadanie i ksiądz po prostu wodą święconą święci to jedzenie, a później w niedzielę siadamy do wspólnego stołu i to jedzenie spożywamy. Dużo jest potraw z jajkiem, bo jajko jest symbolem życia i skoro Jezus Chrystus zmartwychwstał według naszej religii, no to taki symbol właśnie wykorzystujemy. No i co ja z tych tradycji mogę tu przynieść do Turcji? No nie mam tutaj aktywnego kościoła, tak jak już mówiłam, więc nie idę do kościoła ze święconką, nie idę na mszę. My po prostu w tym roku zjemy sobie śniadanko, zjemy sobie jajka na śniadanko i tak to będzie pewnie wyglądało, bo mówię, żadnych tutaj rzeczy związanych z Wielkanocą w Turcji znaleźć nie mogę. Może w miejscach, gdzie jest trochę większa Polonia, czy też większe skupiska chrześcijan w Turcji, to może dla tej grupy osób coś takiego jest, natomiast tutaj na wschodzie Turcji nie. Ale jeżeli jest możliwość pojechania do Polski, to jeździmy razem do Polski na święta i wtedy normalnie obchodzimy te święta razem w Polsce. Nuri po prostu tylko nie bierze udziału w żadnych rzeczach związanych z religią, nie modli się z nami, nie chodzi z nami do kościoła, a wszystko inne normalnie z nami obchodzi. Tak wyglądają święta. No i teraz jeszcze opowiedzmy trochę o stereotypach. No jest dużo stereotypów na temat Turcji, no ale o nich wszystkich nie opowiemy teraz, tylko o tych związanych z religią. Pierwszy, czy muszę ubierać burkę albo zakrywać głowę? No, tak jak widzicie, no. Nie musisz. Tak jak widzicie, jak obejrzycie sobie moje filmy, dużo jest vlogów, gdzie przecież jestem na zewnątrz, no bo moglibyście powiedzieć, a jak siedzisz w domu, to sam możesz tego. No ale widzicie na ulicy, jak wyglądam, jak wyglądają inni ludzie. Bym powiedział, Turczynki bardziej otwarte ubierają niż Polki. No. Zdarza się, tak? Szczególnie na zachodzie Turcji często widzę Turczynki bardziej roznegliżowane niż ja sama. Jeżeli chodzi o te osoby, które ubierają burkę, no to często to są w ogóle osoby, które skądś tutaj przyjechały. Na przykład uchodźcy z Syrii. Albo jak przyjeżdżają z krajów arabskich turyści. Wtedy te osoby zakładają burkę. Raczej Turczynki za często nie. Jedynie może tutaj na wschodzie Turcji trochę częściej to widzę, ale na zachodzie zupełnie nie. Co można zauważyć często, to niektóre Turczynki po prostu zakrywają włosy chustą, ale nie trzeba tego robić. To jest znowu indywidualny wybór każdej osoby. Jeżeli chce, to głowę zakrywa, nie chce, to nie musi tej głowy zakrywać i tak to jest. Ja nie muszę i tego nie robię, absolutnie. Dalej, co mamy? Czy Nuri ma więcej żon? Też taki stereotyp. No. No. Turcja to jest kraj szwedzki,
w ogóle są przepisy i nie można mieć więcej niż jedną żonę. No nie można mieć, To jest nawet karalne, jakby no to- ktoś chciał. Nie da się po prostu zawrzeć takiego związku małżeńskiego. Jak się składa dokumenty do Urzędu Stanu Cywilnego, to trzeba udowodnić, Że jesteś udokumentować. kawalerem. Tak, że jesteś kawalerem, no nie można mieć innej żony. Ja wiem, skąd się bierze ten stereotyp. Po prostu jest tak, że muzułmanie według Koranu mogą mieć więcej niż jedną żonę, jeżeli ich na to stać, żeby utrzymać obie żony, czy tam więcej żon na tym samym poziomie. No ale to islam to jest bardzo duża religia i są różne islamu odmiany. Tak samo jak chrześcijaństwo. No mamy katolików, prawosławnych, protestantów, zielonoświątkowców, świadków Jehowy i tak dalej. To się wszystko bardzo różni od siebie. I zawsze to się dostosowuje do prawa, jakie panuje w danym kraju. No i Turcja, tak jak Nuri mówi, jest krajem świeckim. Tutaj jest prawo takie samo jak w Europie. Nie można poślubić oficjalnie w urzędzie więcej niż jedną kobietę naraz. Tak. Oczywiście pewnie istnieją takie związki, że gdzieś tam na wsiach może, gdzie mężczyzna bierze sobie pod opiekę kilka kobiet i traktuje je jako żony, ale to nie jest udokumentowane prawem w żaden sposób, także nie. Ja jestem jedyną żoną Nuriego i żadnej innej żony nie ma i nie będzie, także to tak. Czy Nuri jako muzułmanin mnie źle traktuje? A. Chcę opowiadać coś. Jest u nas w islamie na przykład coś takiego, że najlepszy muzułmanin, ten kto najlepiej traktuje żonę. Takie coś jest. Więc no zgadnijcie. Ja bym powiedziała, że wszędzie, w każdym kraju są mężczyźni, którzy źle traktują kobiety. W każdym kraju są kobiety, które źle traktują mężczyzn i to nie ma znaczenia, jakiej są narodowości. Moim zdaniem w Polsce jest więcej tego niż w Turcji, tylko różnica jest, u nas od razu mówią głośno, jak coś się stanie, od razu, ale w Polsce nie mówią. Moim zdaniem bardzo dużo kobiet tak cicho siedzi, że coś się dzieje, ale nie mówi, albo nie chce mówić. Tak, to prawda i zaraz też przejdziemy do następnego stereotypu. Chodzi mi o alkohol. W Polsce wiadomo, no jest jednak ten problem alkoholowy. Dużo jest rodzin, gdzie jest alkoholik, który źle traktuje swoją rodzinę, czego w Turcji za bardzo nie ma. No pewnie jest też, ale nie na taką skalę. No i teraz właśnie tutaj też taki stereotyp się pojawia, że Turcy to nie piją alkoholu i w ogóle alkohol w Turcji nie istnieje, bo przecież to kraj islamski. Powiem Ci tak, że nawet podczas Ramadan piją niektórzy. To jest najbardziej to jest najważniejszy miesiąc w całym roku, że najbardziej musimy się modlić, ale nawet podczas tego miesiąca tak piją niektórzy ludzie, więc piją, dużo ludzi piją w Turcji nawet. No teraz jeszcze więcej niż kiedyś. Ten stereotyp nie pasuje. To jest tak, na pewno w Turcji nie pije się tak dużo alkoholu jak w Polsce. W Polsce jakakolwiek jest okazja, to się pije alkohol, nie? Urodziny, imieniny, święta, wesele i tak dalej. W Turcji nie. Ale myślę, że to dlatego też, że alkohol jest tutaj bardzo drogi. Oczywiście na pewno są osoby bardzo religijne, które właśnie ze względu na religię alkoholu nie piją. Ale jest bardzo dużo ludzi, którzy piją, szczególnie właśnie na zachodzie Turcji, ale to jest tak, na zachodzie Turcji i w ogóle w miastach turystycznych alkohol dostępny jest wszędzie, w supermarketach, w barach, w restauracjach, w hotelach można normalnie alkohol zakupić, pić. Na wschodzie Turcji, tutaj u nas w Van, jeżeli chodzi o centrum Van, to normalnie alkohol jest w supermarketach, jest w barach, z tym, że można go kupić tylko do godziny 22. Tak zauważyliśmy ostatnio w Van, jak byliśmy, nie? Knajpa po 22 już nie chciała sprzedawać alkoholu i sklepy z alkoholem też już były zamknięte. A tutaj u nas w Erciś to jest mała miejscowość, tutaj w supermarketach alkoholu nie ma, w restauracjach też alkoholu nie ma. Alkohol można kupić tylko w sklepach monopolowych, więc to jest taka różnica między wschodem i zachodem. No ale nawet tutaj na wschodzie, w tak małej miejscowości można alkohol kupić
i normalnie go wypić i nic się nie dzieje, więc no pomyślcie w takim razie, jak to jest. Tu jest Bliski Wschód w ogóle przy Iranie całkiem. Jesteśmy Można przy pić, Iranie więc całkiem. To znaczy, że piją ludzie w Turcji. No ale mówię, nie jest to na taką skalę, nie ma na przykład czegoś takiego w Turcji, że jakiś pijaczek zaczepia na ulicy i prosi o 5 lir na piwo. Nie, czegoś takiego nie zauważyłam. No ale mówię, no 5 lir to na piwo nie starczy, to może dlatego... Dlatego kosztuje więcej niż 5, dlatego. No właśnie. No dobrze, i teraz jeszcze mamy kilka pytań od Was, na które chcemy też odpowiedzieć. Chcemy czy nie chcemy? No odpowiemy. Pytanie, czy braliśmy ślub w kościele lub w meczecie? No nie, braliśmy urzędzie w Polsce. Tak. No ani meczecie, ani kościele nie chcieliśmy. Jest możliwe zorganizowanie ślubu religijnego, gdzie są 2 wyznania, ale no, tak jak już mówiliśmy, my nie jesteśmy jakoś super religijni, nie zależało nam na tym. I w Turcji w ogóle te śluby w meczecie to już nie są wcale popularne. Bardzo mało ludzi tak w naszym wieku to robi w ogóle. Bo taka jest też różnica, jeżeli się bierze ślub w kościele w Polsce, to ten ślub od razu jest konkordatowy, czyli liczy się też w urzędzie. W Turcji, jak weźmie się ślub w meczecie, to on się nie liczy prawnie. Trzeba i tak w urzędzie wziąć ślub drugi raz. Więc no bardzo mało ludzi teraz to robi w ogóle. No i my też tego nie robiliśmy. Tak. Następne pytanie. Co nasze rodziny na to, że jesteśmy innego wyznania? Co Twoja rodzina na to? Jak ty miałaś przyjechać pierwszy raz, ja im mówiłem, że przyjdzie dziewczyna i z Polski jest, obcokrajowca i jest z innego wyzwania, czy to jest problem. I mówili, że ale jest człowiekiem, że może wierzyć co chce, ważne jakie ma serce i ważne czy jest dobre. No tak reagowali, że to nic nie przeszkadza, Tak. nie szkodzi. No i tak jak już mówiłam wcześniej, co Nuriego babcia mówi zawsze, no to jest prywatna sprawa każdej osoby. Nuriego rodzina też absolutnie nie wymaga ode mnie, żebym zmieniała religii i też się w to nie wtrącają. A co moja rodzina? Moja rodzina też nie ma nic przeciwko. Wiadomo, że na pewno mieli w głowie jakieś stereotypy, no bo nie byli nigdy w Turcji, nie znali żadnych muzułmanów. Więc no wiadomo, na początku Nuriego obserwowali i Nuri jak już mógł porozumieć się z nimi po polsku, to dużo pytań zadawali jemu i tyle. On wszystko opowiedział, jak to jest, widzą jak on mnie traktuje, jak się zachowuje i to im wystarczy. Nie ma żadnego problemu w związku z tym. No tak. Jeszcze jedno pytanie. W jakiej religii wychowamy nasze dziecko? To jest takie pytanie znowu Prywatne. Bardzo mnie ono denerwuje. Po pierwsze pytanie, czy mamy dzieci lub czy planujemy mieć dzieci, albo sugestie, że powinniśmy sobie dziecko zrobić, dosłownie tak piszą do nas ludzie, zrobić dziecko. Mnie to irytuje bardzo, no to są tak prywatne sprawy. No. I w mojej religii, i w Nuriego religii dziecko przejmuje religię ojca, tak? Tak. I pewnie tak też i będzie. Z tym, że tak jak już mówiliśmy, w naszym domu są obie tradycje, obie religie i święta z jednej i z drugiej religii. Więc dziecko też widziałoby i jedną religię i drugą, i jedne tradycje i drugie. I później w przyszłości samo mogłoby sobie zdecydować, w co będzie wierzyć. A tak naprawdę chodzi o to, żeby dziecko wychować na dobrego człowieka. Tak. Po prostu. I to jest wartość, która jest i w mojej religii, i w Nuriego religii, że mamy być po prostu dobrymi ludźmi. I tak też dziecko byśmy chcieli wychować, jeśli kiedyś się pojawi w naszej rodzinie. I tyle. Chyba wszystko powiedzieliśmy. Trochę się obawiam tego filmu, tak szczerze Wam mówię, bo to jest taki kontrowersyjny temat. Dużo Polaków coś tam sobie myśli na temat islamu, dużo Turków coś tam sobie myśli na temat chrześcijaństwa. Różne będą komentarze. Jesteśmy na to przygotowani, ale zaznaczam już teraz z góry. Możemy sobie pod tym filmem dyskutować. Możecie zadawać też jeszcze jakieś pytania. I jeżeli wszystko odbędzie się kulturalnie, to my bardzo chętnie porozmawiamy i na pytania odpowiemy. Ale nie będziemy tolerować żadnego rasizmu ani chamstwa. Wszystkie hejty tego typu będą od razu usuwane i osoba, która będzie te komentarze pisać, będzie od razu blokowana przeze mnie. Także, żeby było jasne. Mam nadzieję, że wyczerpaliśmy ten temat wystarczająco. Jak Wam się podobało, to subskrybujcie, zostawiajcie łapki w górę i do zobaczenia za tydzień.
Görüşürüz. Görüşürüz.